Cześć, tu Przemek Kaczmarczyk z teamu KTM-sklep.pl. W dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować Wam, że nie moc, a technika zrobi z Ciebie zawodnika. Aha, a jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka z techniką trialową, to koniecznie zobaczcie go tutaj. Często podczas zawodów i treningów, które organizuję, spotykam i obserwuję ludzi, którzy bardzo męczą się ze swoim sprzętem, pchają, rzucają motory, pamiętacie Megawatt? Rzucają tymi motorami i tak dalej. Dlaczego? Bo nie znają podstaw techniki. To jest tak jak z jazdą na nartach. Można całe życie jeździć pługiem, a można pięknie krawędziować. Dobra, dam Wam teraz kilka rad, jak skutecznie pokonywać przeszkody i mniej się przy tym męczyć. No to jedziemy z tematem. Zanim ruszymy w teren, gratisowa porada. Pamiętajcie o tym, żeby nie nabić za dużo powietrza, jak w kolarce. Opona musi się poddawać na przeszkodach. Jeżeli macie z tym problem, możecie sobie założyć system Tubeless bądź MUS, który doskonale radzi sobie na takich przeszkodach. Oba rozwiązania znajdziecie w KTM-sklep.pl. A teraz sekcja skalna. 3 najczęstsze problemy. Motocykl zaparty przednim kołem o przeszkodę. Motocykl wisi na silniku. Albo zablokowaliśmy tylne koło. Jak temu zaradzić? Pamiętajcie, nic tutaj nie pomoże dodawanie większego gazu. Wypychanie motocykla, siłowanie się z nim. Tutaj trzeba motocykl cofnąć od przeszkody. Trzeba go później dociążyć nogą, która jest na pegu, przesunąć ciężar ciała na tył motocykla i w tym momencie, kiedy motocykl jest mocno dociążony na tylnym kole, równocześnie ruszamy motorem ze sprzęgła i przenosimy ciężar ciała do przodu, wyskakując na przeszkodę. Kolejna sprawa, jak pokonać taką sekcję skalną? Otóż panowie, na pewno nie tak. Tutaj musicie zastosować odpowiednią pozycję. Lekko ugięte nogi, ciężar ciała z tyłu. Motocykl ma wtedy sporo możliwości manewru. Trzymamy tutaj lekko rękami. Paluszek do sprzęgle. Lekki gaz. Koło prosto. Jeżeli potrzebujemy skręcić, to lekkimi łukami. Nie robimy dużych skrętów na przeszkodach, na kamieniach, bo na pewno się zablokujemy. Tył dociśnięty, musimy sobie wyobrazić, jakbyśmy chcieli jechać na tylnym kole. Biorąc to wszystko pod uwagę, zalecam jazdę na stojąco. Przejdźmy do trawersu. Kolejny problem, uciekające tylne koło. Zmora niektórych rajderów. Z czego to wynika? Za mało dociskacie tylne koło. Tylne koło musi być mocno dociążone. W jaki sposób? Zewnętrzna noga dociska pega, bardzo mocno dociska pega. Druga noga zabezpiecza nas na zboczu, żebyśmy się nie wywrócili. Dociskając pega, przenosimy ciężar ciała do tyłu i lekko puszczamy ze sprzęgła, zachowując przy tym trakcję. O tym musicie bardzo pamiętać. Tutaj i tutaj to musi być wszystko delikatnie precyzyjne. Gwałtowne ruchy są bardzo niewskazane. W wybrnięciu z tych problemów bardzo dużą wagę odgrywa balans ciała i równowaga. Dlatego na koniec mam dla Was małe ćwiczenie. Ćwiczenie na równowagę. Jedziemy na ugiętych nogach, dojeżdżamy na przeszkody, podpieramy się nogą, przechylamy tułów do przodu i teraz startując ze sprzęgła szarpiemy za kierownicę do góry. Wciskamy 2 hamulce i sprzęgło. Trzymamy motor w pionie. A co go nam tutaj trzyma? Silnik lub tylny hamulec. Mogę zgasić motocykl, ale nie mogę puścić hamulca. Tylny hamulec trzyma nas stabilnie na przeszkodzie. Teraz dostawiamy nogę na pega. Trzymamy równowagę, korygując odchylenia od pionu kolanami, lekko tułowiem. Teraz spróbujemy wstać i tak samo, jeżeli motor odchyla się nam od pionu, to tutaj sobie go korygujemy. Chcemy wyżej, wciskamy sprzęgło, odpalamy motor. I tym sposobem
wytrenujemy równowagę. Ok, to tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie odcinka. Zapraszam Was na kanał. A gdybyście chcieli potrenować technikę pod moim okiem, to oczywiście zapraszam do mnie na trening. A, i nie zapomnijcie o subie.